W ostatnich tygodniach otrzymałem od Państwa wiele pytań, które dotyczyły istnienia tajnego referatu Jakuba Bermana, który to dokument można odnaleźć w internecie. Ten referat, jak Państwo komunikowaliście, dotyczył problemu zaangażowania Żydów w utrwalanie w Polsce komunistycznego systemu. W Waszych pytaniach była również prośba o podjęcie tego tematu w jednym z moich filmów. I dzisiaj postanowiłem to zrobić, spełniając Wasze oczekiwania. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Tajny referat Jakuba Bermana, który można odnaleźć w internecie, jest falsyfikatem, który najprawdopodobniej został spreparowany w 1946 roku przez działaczy antykomunistycznego podziemia. Co ciekawe, został on szerzej nagłośniony dopiero w czasach rządów Władysława Gomułki, gdy wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej toczyła się brutalna walka o wpływy pomiędzy dwoma frakcjami, frakcją Chamów i frakcją Żydów. Tych pierwszych nazywano również Natolińczykami, a tych drugich Puławianami. Nagłośnienie tego referatu w czasach rządów Gomułki tak naprawdę było operacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kierowanego przez Mieczysława Moczara i miało przekierować panujące wówczas niezadowolenie społeczne na żydowskich członków PZPR. Postać Jakuba Bermana, lidera frakcji Żydów, dobrze się do tego celu nadawała. Jego osoba mogła bowiem skutecznie skanalizować to niezadowolenie. I tak rzeczywiście się stało. Jakub Berman był jedną z najważniejszych postaci władzy w latach 1944-1956. Obok Bolesława Bieruta i Hilarego Minca zaliczał się do trzech najważniejszych przywódców stalinowskiej Polski. Był nawet ważniejszą postacią od samego prezydenta Bieruta. Jakub Berman urodził się w 1901 roku w rodzinie żydowskiej zamieszkałej w Warszawie. W 1925 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach zaangażował się w działalność Komunistycznej Partii Polski. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Berman uciekł do Związku Sowieckiego. Tam w 1944 roku pod nadzorem Stalina współorganizował Centralne Biuro Komunistów Polskich, a potem Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, z którym przybył do Polski. I zaczął wtedy robić błyskawiczną karierę w strukturach komunistycznej partii. Szybko znalazł się w biurze politycznym Polskiej Partii Robotniczej, z ramienia którego nadzorował działalność aparatu bezpieczeństwa. W końcu lat 40. umocnił swoją pozycję polityczną na tyle, że obok Bieruta i Minca zaliczał się już do słynnej trójki przywódców komunistycznego państwa. Gdy w łonie PZPR zaczęły ścierać się o wpływy frakcje Chamów i Żydów, Berman stał się najważniejszą postacią tej rywalizacji. Jak pisał w swoim raporcie z 10 marca 1948 roku sowiecki ambasador w Warszawie Wiktor Lebiediew, frakcja Chamów z Władysławem Gomułką na czele zarażona była polskim szowinizmem i była antysowiecka, a frakcja Żydów, na czele której stał Berman, była z kolei w jego ocenie prosowiecka. Siłą rzeczy Lebiediew sugerował Stalinowi, że należy wzmacniać frakcję Bermana.
Ten ostatni nie ukrywał wcale tego, że zależy mu na przekształceniu Polski w Republikę Sowiecką. Dla Kremla było więc naturalne, aby to frakcja Żydów miała decydujący wpływ na rządy w komunistycznej Polsce. Sam Berman miał swój własny plan, którego realizacja miała przechylić rywalizację obu frakcji na stronę frakcji Żydów. Do jego realizacji postanowił posłużyć się starymi metodami, wypróbowanymi przez Stalina. Latem 1948 roku Berman uknął rzekomy spisek byłych agentów przedwojennej dwójki, który to spisek miał objąć nie tylko struktury kierownictwa partii, ale i struktury całego aparatu państwowego. Rzecz jasna, takiego spisku nie było, ale Bermanowi chodziło o wycięcie z wewnątrzpartyjnej rywalizacji frakcji Chamów. I niebawem liderzy frakcji Chamów, Gomułka, Kliszko i Spychalski, zostali aresztowani i trafili do więzienia. Wspomniany ambasador Lebiediew, komentując to posunięcie w raporcie z 10 lipca 1949 roku, stwierdził wprost, że w wyniku rozgromienia prawicowego odłamu w Polskiej Partii Robotniczej Polska zrobiła duży krok do przodu w sprawie dalszego zbliżania się do Związku Sowieckiego. W raporcie sowieckiego ambasadora można również wyczytać, że Berman i Mintz odizolowali Bieruta od wpływu na rządy. Według Lebiediewa Berman, jako najbardziej inteligentny i najbardziej brutalny spośród całej trójki, stał się głównym rozgrywającym. Miał też do dyspozycji sprawne narzędzie, jakim było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W tym ostatnim, jak podkreślił w swoim raporcie Lebiediew, nie ma żadnego Polaka i są sami Żydzi. W każdym razie w wyniku sfabrykowania tego spisku i aresztowania przywódców frakcji Chamów pełnię władzy przejęła frakcja Żydów z Bermanem na czele. Ten ostatni zaprowadził w kraju terror na skalę niemal masową. Berman zresztą nienawidził Polaków od dawna, ale teraz postanowił zadbać o to, aby ich nienawiść do Żydów nie skoncentrowała się tylko na nim. Postanowił więc być w cieniu wykonawców swoich własnych poleceń. Aby to osiągnąć, stworzył wiele różnych komisji, sekretariatów i biur, w których zasiadał razem ze swoimi frakcyjnymi kolegami. Tak jak on, mającymi za sobą sowieckie doświadczenia i reprezentującymi takie same poglądy. Siłą rzeczy wszyscy z nich mieli też żydowskie pochodzenie. W efekcie tego Berman był niejako wszędzie, ale zawsze w drugim szeregu. Ale to on pociągał za wszystkie sznurki. Berman dbał też o odpowiednich kandydatów do realizacji swojego planu dla Polski, który miał objąć wszystkie dziedziny jej życia. Temu celowi służył między innymi założony przez niego w 1950 roku Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy Komitecie Centralnym Partii. Jego szefem został profesor Adam Schaff, również Żyd z pochodzenia. Jadwiga Siekierska, która była wykładowcą tego instytutu, stwierdziła bez ogródek, że Polacy nie nadają się do pracy naukowej, a więc należy ich rugować z życia naukowego. Siłą rzeczy wszyscy zatrudnieni w Instytucie Bermana Polakami nie byli. W 1953 roku Instytut Kształcenia Kadr otrzymał od Rady Państwa prawo do nadawania stopni naukowych. Z inicjatywy Bermana w 1951 roku utworzono także Polską Akademię Nauk, która zastąpiła Polską Akademię Umiejętności. Na jej czele stanął niejaki Jan Bogdan Dębowski, biolog i zoolog żydowskiego pochodzenia.
który był nie tylko zagorzałym marksistą, ale także zwolennikiem pseudonaukowych teorii Trofima Łysenki, które to teorie zyskały aprobatę samego Stalina. Ale Berman nie tylko skupił się na wychowaniu odpowiednich kadr do realizacji swojego planu. Zadbał również o polską literaturę, a raczej o to, aby straciła ona polski charakter. Osobiście stanął na czele powołanej przez siebie komisji do spraw upowszechniania książek i sam zaczął decydować o tym, co powinni czytać Polacy. Jego ludźmi na tym polu stali się między innymi Jerzy Borejsza, a właściwie Beniamin Goldberg, brat Józefa Różańskiego, szefa Departamentu Śledczego MBP, poeci Wiktor Woroszylski i Adam Warzyk, a właściwie Adam Wagman, filmowcy Aleksander Ford i Wanda Jakubowska, reżyserzy Erwin Akser i Kazimierz Dejmek. Ten ostatni był w tym gronie jedynym, który nie miał żydowskiego pochodzenia. Z kolei na odcinku dziennikarstwa człowiekiem Bermana stał się Roman Szydłowski, a właściwie Roman Szancer, założyciel Przekroju i Głosu Ludu. Odcinek dziennikarstwa był zresztą dla Bermana swoistym oczkiem w głowie. Berman uważał, że wszyscy dziennikarze powinni być żołnierzami frontu ideologicznego i być pasem transmisyjnym rządu. I zrobił w tym zakresie wiele, aby tak właśnie było. Ściągnął między innymi do Polski Piotra Gładina i Kazimierza Jamruza, dwóch doświadczonych sowieckich cenzorów, którzy pomogli mu zorganizować cały system kontroli i nadzoru słowa. W ten sposób powstało Biuro Kontroli Prasy, na czele którego stanął Leon Rzędkowski, zaufany człowiek Bermana. W ten sposób Berman nadzorował cały medialny przekaz i co jakiś czas wytyczał nowe jego kierunki, propagując między innymi hasła, które wydawały mu się pomocne do realizacji jego politycznego planu. Między innymi w 1949 roku nakazał swojemu dziennikarskiemu aparatowi propagowanie pojęcia imperializmu amerykańskiego, a potem pojęć odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne i reakcyjny kler. Ten ostatni został uznany przez Bermana za najważniejszego i najgroźniejszego wroga. Berman dobrze wiedział, że w takim kraju jak Polska Kościół jest nie tylko nośnikiem tożsamości narodowej, przechowuje tradycję, ale też ma ogromny wpływ na polskie społeczeństwo. I dlatego zamierzał wytoczyć mu wojnę. Ta jednak zaczęła się dopiero w 1948 roku, kiedy rozpoczęły się brutalne represje Kościoła, aresztowania księży, zamykanie kościelnych instytucji i wydawnictw. Jednym z najważniejszych kroków Bermana w tym zakresie było zamknięcie Katolickiego Tygodnika Warszawskiego i aresztowanie jego redaktora naczelnego, księdza Zygmunta Kaczyńskiego. W styczniu 1949 roku zaczęła się już otwarta wojna Bermana z polskim Kościołem. Chociaż na co dzień prowadził ją Aleksander Zawadzki, to jednak Berman wydawał mu polecenia i to on składał raporty z jej przebiegu sowieckiemu ambasadorowi. Na Kościół zaczęła się wtedy brutalna medialna nagonka, potępiająca wszystkich księży i wszystkich biskupów. Realizowano ją w formie anonimowych listów napływających do poszczególnych tytułów prasowych, które były na bieżąco drukowane. W 1950 roku z inicjatywy Bermana powstał Urząd do Spraw Wyznań z Antonim Bidą na czele. Ten urząd przejął całość spraw związanych ze zwalczaniem polskiego Kościoła. Sprawozdania Urzędu do Spraw Wyznań trafiały wprost na biurko Bermana i to on decydował o tym, jak dokonać rozwarstwienia pomiędzy polskim Kościołem a polskimi wiernymi.
Chodziło o to, aby doprowadzić do powstania tzw. kościoła postępowego, otwartego i nowoczesnego oraz kościoła reakcyjnego, zaściankowego, który miał być konsekwentnie zwalczany. Jakub Berman za pomocą swoich ludzi prowadził wiele innych działań, które zmierzały do ziszczenia się jego politycznego planu, a ten zawsze zmierzał do tego, aby zrobić z Polski kolonię całkowicie zależną od Sowietów. Za swoje działania Jakub Berman nigdy nie poniósł żadnej kary. Wprawdzie w 1957 roku usunięto go z PZPR i wysłano na emeryturę, ale dalej miał spore wpływy w partii. W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Tak było do roku 1968, kiedy nastąpił kres frakcji Żydów i pełnię władzy w PZPR zdobyła frakcja Hamu, wspierana przez partyzantów Moczara. Berman wprawdzie pozostał w Polsce, ale nie miał już wpływu na to, w jakim kierunku zmierza Polska. W 1980 roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, wskutek czego został kaleką, ale nie opuściła go buta, arogancja i otwarta nienawiść do Polaków. Na krótko przed śmiercią, w rozmowie z Teresą Torańską, swoje usunięcie z szeregów partii Berman przypisał polskiemu antysemityzmowi. Stwierdził wtedy wprost, że społeczeństwo polskie jest w swojej konsystencji bardzo antysemickie. Nie pojmował swojej własnej roli w tym, że takim się właśnie stało. A przecież gdyby nie Jakub Berman i gdyby nie jego frakcja Żydów, tak by nie było. Polska nie stałaby się narodowo tak zdewastowanym krajem. I na pewno nie byłaby dzisiaj takim krajem, jakim jest. Jej pseudoelity nie kpiłyby z polskości i polskiego patriotyzmu. Żaden z ich przedstawicieli nie odważyłby się publicznie wtykać narodowej flagi w odchody. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Klupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.